Siema, tu Wahacz. Volvo S60 jest pierwszym samochodem, z jakim mam styczność, gdzie aby mieć bazowy silnik, trzeba wybrać bogatszą wersję wyposażeniową, a nie biedniejszą. Poza tą cennikową osobliwością mamy tutaj do czynienia z naprawdę świetnym autem, szkoda, że tak niedocenianym przez klientów. Od razu wyjaśnię, o co chodzi z cennikiem. Otóż obecnie gama silnikowa została w S60 ograniczona i zostały dwa występujące w aucie, które dostałem, B4 mające 197 koni i B5 z mocą 250 koni mechanicznych. Są też dwie wersje wyposażeniowe, Plus oraz Ultimate i co ciekawe, aby wybrać słabszą jednostkę B4, zdecydować się trzeba na topową odmianę Ultimate, a z kolei mocniejsze B5 jest dostępne bez względu na wersję wyposażeniową. Wygląda to dziwnie, ale pewnie Volvo chciało sprawić, aby cena zakupu samochodu była ogólnie wyższa. Jeśli ktoś nie chce więcej dodatków, to niech dopłaci więcej za silnik, ale to tylko gdybanie. Z kolei jeśli chodzi o moją opinię o tym modelu, to wynika ona chociażby z wyglądu nadwozia. S60, czyli mniejszy sedan w ofercie, pojawiła się na rynku w 2019 roku i co prawda nie wyróżnia się ona specjalnie stylistyką względem innych Volvo debiutujących w tamtym okresie, zwłaszcza jeśli popatrzymy na większe S90, to jednak uważam testowany model za najładniejszy twór tego producenta oferowany obecnie, ponieważ dzięki bryle nadwozia mamy tu do czynienia z samochodem bardziej eleganckim niż coraz bardziej dominujące ofertę SUV-y. Z kolei mniejsze gabaryty powodują, że samochód jest bardziej zwarty niż S90 i sprawia wrażenie trochę dynamiczniejszego i późniejsza premiera sprawiła również, że kilka rzeczy projektanci Volvo rozwiązali lepiej, na przykład wyższe umiejscowienie tylnej tablicy rejestracyjnej. Też fakt, że S60 jest w Polsce niszowym modelem, wpływa na to, że jakoś bardziej doceniam jego obecność na ulicach względem na przykład wszędobylskiego XC60. Wersje wyposażeniowe nie wpływają na wygląd nadwozia i aby mieć lakier metalik dopłacić trzeba 4250 zł, a 19-calowe felgi kosztują 3700 zł i zastępują standardowe 18. Kabina S60 też jest mocno zbliżona do innych modeli tego producenta, debiutujących pod koniec ubiegłej dekady i jest to moim zdaniem komplement, bo po pierwsze jej elegancki i minimalistyczny projekt dla mnie wcale się nie starzeje, a po drugie przeszczepienie wnętrza z flagowego S90 sprawia, że nie czuję się tutaj prób pogorszenia mniejszego modelu. Solidnie jest też tutaj pod kątem jakościowym w górnych częściach kokpitu, czy to na desce rozdzielczej, czy na drzwiach mamy miękki, dobrze wyglądający materiał. Tu nie ma co prawda obszycia skórą, ale tyle fajnie się to prezentuje, że nie mam do tego zastrzeżeń. Skóra jest za to trochę niżej, na podłokietnikach odpowiednio miękkich, tutaj też na boczkach, w niższych częściach kokpitu. Tutaj wszędzie są wysokiej jakości miękkie materiały. Boczne części tunelu środkowego są włochate, jego wierzchnia część to połączenie drewna, skóry i trochę tylko fortepianowej czerni, więc nawet jak ktoś ma uczulenie na ten materiał, to nie będzie cierpiał z powodu niewielkiej ilości jego tutaj w kabinie. Wszelkie detale zostały wykonane tak, że wyglądają bogato i z odpowiednią precyzją, nie ma żadnych problemów ze spasowaniem, zatem obojętnie gdzie się w S60 nie popatrzy, to jest dobrze. A jeśli ktoś chce się we wnętrzu prezentowanego Volvo poczuć bardziej luksusowo, to może zamówić skórę Nappa. Nie jest ona tania, bo kosztuje 16 500 zł. Dostaje się w ramach tego pakietu też wentylowane fotele, ale oferuje ta Nappa, przyznam, świetną jakość, jest taka przyjemnie gładka, znacznie lepiej się prezentuje niż domyślna skóra. No i można też w jej ramach zamawiać różne kolory, w zależności od tego, jaki kto chce klimat nadać tej kabinie. Cennik S60 startuje obecnie od poziomu 247 900 zł, podczas gdy w ramach ciekawostki powiem, że pod koniec 2019 roku model ten oferowany był z mocą 200 koni w benzynie od kwoty 165 000. Pomimo tylko 4 lat śmiało można powiedzieć, że wtedy były zupełnie inne motoryzacyjne czasy, ale też wpływ na taką różnicę ma przemodelowanie półek wyposażeniowych, które miało miejsce jakiś czas temu w Volvo. Obecnie zniknęła bazowa odmiana Momentum, a Inscription i usportowione Air Design zostały zastąpione już dobrze wyposażonym Plus oraz testowanym Ultimate, które ma na pokładzie od razu większość rzeczy, jakie do S60 można zamówić, a biorąc pod uwagę segment premium, oznacza to już solidny poziom z systemem audio Harman Kardon, panoramicznym dachem, adaptacyjnymi światłami LED czy trybem półautonomicznej jazdy. Bogatsza wersja wymaga dopłaty w wysokości 29 000 zł, przy czym już nawet bazowe Plus oferuje dobry punkt wyjścia i dla części osób jedynym dokuczającym brakiem w standardzie
minusie, czy to w plusie, czy w Ultimate będzie absencja podgrzewanej kierownicy i foteli. Testowany egzemplarz doposażony został praktycznie we wszystko, co się da i najdroższa była wśród opcji skóra na fotelach, bo z nią w pakiecie poza wspominaną wentylacją dochodzi też podgrzewanie i masaż. Poza tym pojawiły się jeszcze kamery 360 stopni za 3100 zł i jedynym nieobecnym było świetne audio Bowers & Wilkins za kolejne kilkanaście. Wciąż jednak prawie najbogatsza konfiguracja przełożyła się na końcową cenę auta wynoszącą 280 tysięcy złotych. Najbardziej cenę samochodu podwyższyć można jednak decydując się na hybrydę plug-in o brutalnej mocy 455 koni mechanicznych, ale tu mówimy już o innym cenowym świecie i dopłatach w wysokości 80 tysięcy złotych. Gdyby ktoś myślał o racjonalniejszej wersji wyposażeniowej, to w ofercie partnera Wahacz TV, czyli firmy Carlis Polska, jest S60 w leasingu operacyjnym jeszcze z czasów, gdy konfiguracja z wersją Plus i benzyną B4 była dostępna i koszt takiego auta to około 210 tysięcy złotych brutto. Przechodząc na kwoty netto, za parametry weźmy 20% wpłaty własnej, czyli 31 903 zł, 4-letni okres leasingu i wykup końcowy 30%, co daje 47 855 zł i wtedy miesięcznie płacić trzeba 2520 zł raty. Link do oferty ze szczegółami wrzuciłem w opisie filmu, a na stronie Carlis Polska jest też wiele innych modeli, również w wynajmie długoterminowym. B4 oznacza może bazową odmianę silnikową, ale w przypadku S60 wcale nie można mówić o małej mocy, bo do 197 koni dochodzi jeszcze 14 koni mechanicznych generowanych przez miękki układ hybrydowy. Poza lekkim wspomaganiem spalinowca podczas przyspieszania, zadaniem hybrydy jest również uczynienie bardziej płynnym procesu uruchamiania silnika przez system start-stop, a także wygaszanie tego silnika podczas jazdy i wejście w tzw. tryb żeglowania. Działa to sprawnie i dzieje się również przy wyższych prędkościach, a po wciśnięciu gazu samochód odpowiednio szybko znowu zaczyna przyspieszać, więc nie wpływa ten dodatek negatywnie na bezpieczeństwo, a trochę poprawia zużycie paliwa. Układ B4 pozwala uzyskać takie przyspieszenie od 0 do setki. Oraz takie od 90 do 140 km na godzinę. Reakcja na wciśnięcie gazu w silniku B4 nie jest oczywiście tak ostra jak w hybrydach plug-in od Volvo, ale wciąż jest naprawdę ok, to znaczy nawet przy pozamiejskich prędkościach, gdy samochód wkręci się na obroty po mocniejszym dodaniu gazu, można poczuć wciśnięcie w fotel, co przekłada się też na dobrą dynamikę i możliwość wyprzedzania czy włączania się do ruchu ze spokojną głową i według mnie wariant B5 jest wart dopłaty głównie jeśli ktoś potrzebuje napędu na wszystkie koła, bo w nim on występuje, a jeśli nie, to do normalnej jazdy przednionapędowe B4 wystarczy, bo też Volvo S60 nie ma w sobie charakteru sportowca, aby jakoś chciało się nim bardzo ostro przyspieszać. Hybryda T8 to już w ogóle pewnego rodzaju fanaberia dla osób, które nie liczą się za bardzo z pieniędzmi i mają swoje gniazdko w garażu i wtedy wiadomo, że wariant hybrydowy da najwięcej satysfakcji z użytkowania. Na pozytywny obraz silnika B4 wpływa też zachowanie skrzyni biegów, czyli 7-stopniowego automatu i dopowiem jeszcze, że w mocniejszych wariantach skrzynia ma 8 przełożeń. Wracając do tego, co dostałem w egzemplarzu testowym, to automat nie zwraca na siebie za bardzo uwagi podczas jazdy i to jest w sumie najważniejsze. W trakcie ruszania skrzynia działa odpowiednio szybko i nie powoduje nieprzyjemnej zwłoki, a gdy już się jedzie z jakąś większą prędkością, to biegi zmieniane są płynnie i też szybko, o ile nie przyspiesza się z gazem w podłodze i nie wymusza na skrzyni kilkubiegowej redukcji, bo wtedy potrzebuje ona chwili, zanim samochód zacznie wyrywać do przodu. Taki scenariusz podczas normalnej jazdy praktycznie się jednak nie zdarza, bo po pierwsze, tak jak mówiłem, S60 to nie jest auto, którym chce się szaleć, a po drugie silnik ma dobrą elastyczność i skromniejsze redukcje do 2500 obrotów albo trochę ponad tę wartość w zupełności w większości wystarczają, a często w ogóle zmniejszanie biegu nawet potrzebne nie jest, bo silnik od około 1500 obrotów już zapewnia rozsądną dynamikę jadąc normalnie. Przekładnia w testowanym Volvo pracuje też płynnie, więc nie mogę się do niej przyczepić. No i też przyznam, że dźwignia zmiany biegów wykonana przez firmę Oreforce z kryształowym wzorem prezentuje się bardzo przyjemnie dla oka. Względem dawnych czasów też lepiej działa, bo z trybów R na D i odwrotnie można przełączać się raz wychylając drążek, a nie dwa.
Silnik B4 oferuje przyzwoite spalanie jak na sporych rozmiarów sedana, bo w mieście samochód zużywał mi średnio 8-9 litrów na 100 km, na zwykłych drogach pozamiejskich było to 6-6,5 litra w zależności od płynności jazdy, na ekspresówkach 7,5 litra, a podróżując na autostradzie ze 140 km na liczniku wskazania komputera rosły do 8-8,5 litra. Nie są to wartości, jakie można uzyskać w dieslach, których w gamie S60 nigdy nie było. Na szczęście zbiornik paliwa mieszczący 60 litrów również w benzynie gwarantuje solidny zasięg około 800 km. Silnik benzynowy pod maską testówki nie ma za to z zewnątrz zbyt wygładzonego dźwięku i pod tym kątem trochę zalatuje właśnie dieslem, ale skuteczne wyciszenie kabiny sprawia, że podczas jazdy jednostka napędowa albo nie zwraca w ogóle na siebie uwagi, albo ma przyjemny, dyskretny dźwięk. Swoją drogą maska, jak na Volvo przystało, jest podnoszona ekstremalnie wysoko. Volvo S60 to przede wszystkim luksusowa limuzyna i czuje się to podczas jazdy w układzie kierowniczym, ponieważ mamy tutaj pewne upłynnienie wszystkich reakcji tak, aby nie trzeba było się specjalnie pilnować i nie było za ostra. Po mocniejszym wychyleniu kierownicy czuje się jednak naprawdę dobrą precyzję i bezpośredniość reakcji auta, co w połączeniu ze sztywnością zawieszenia przekłada się na dużą pewność na zakrętach i po prostu sporą frajdę podczas jazdy po nich. Też trochę mniejsze rozmiary auta robią swoje, bo co prawda S60 wciąż ma 478 cm długości i 185 cm szerokości, ale to wciąż wyraźnie mniej niż 497 cm długości z S90 i samochód sprawia wrażenie bardziej zwinnego. Na tym wszystkim cieniem rzuca się wykastrowanie testowanego modelu z wyboru trybów jazdy i opór na domyślnych ustawieniach jest zbyt mały, nie na tyle, aby wpływało to na bezpieczeństwo, ale po prostu nie pasuje on do tego układu kierowniczego. Zawieszenie, tak jak wspominałem, jest w S60 dosyć sztywne, przy czym czuje się to głównie na większych nierównościach, bo wtedy auto całe na nie reaguje, ale z mniejszymi radzi już sobie dobrze, jak na cienkie opony. Mamy też kulturalną pracę amortyzatorów, zatem poziom wygody jest moim zdaniem dobry i czuję się tutaj, że ludzie z Volvo po prostu tak chcieli, aby SUV-y typu XC60 były bardziej do bujania się na nierównościach, a aby S60 było samochodem dla kierowcy i to się udało moim zdaniem i gdybym miał zabrać jakieś Volvo na fajną partię zakrętów, to wziąłbym właśnie testowany model. Na plus pod kątem wygody wypadają tu również fotele, które są dosyć twarde, ale tak dobrze wyprofilowane, że nawet po całym dniu za kierownicą nie miałem wobec nich żadnych uwag. Do S60 trafiło już nowe oprogramowanie zintegrowane z usługami Google i oznacza to, że na zegarach mamy możliwość ekspozycji mapy Google, co jest dużym, naprawdę dużym plusem. Jest też bardziej czytelnie prezentowany niż dotychczas komputer pokładowy i to by było niestety na tyle, ponieważ nie ma tutaj żadnych innych funkcjonalności, tak jak kiedyś można było wyświetlić informacje z systemu audio, wybierać ostatnie połączenie, tak teraz nic nie ma. Jeśli ktoś nie korzysta z mapy, no to będzie miał bardzo pusty ten zestaw wskaźników. Jak na w pełni elektroniczne rozwiązanie jest to rozczarowujące, bo co prawda te najważniejsze rzeczy są, ale przydałaby się większa funkcjonalność. Zastrzeżeń nie mam za to do obsługi samochodu z kierownicy. Z prawej strony domyślnie krzyżak służy do sterowania systemem audio. Po wciśnięciu środka odpala się komputer i wtedy można tym krzyżakiem jego obsługiwać. Mamy też możliwość wyświetlania mapy. Z lewej strony jest sterowanie tempomatem. Przyciski są odpowiednio duże, mają dla siebie też odpowiednio dużo miejsca i to wszystko sprawia, że obsługa jest naprawdę intuicyjna. Aktualizacja objęła również system inforozrywki i tutaj także najjaśniejszym punktem są mapy Google, gdzie mamy doświadczenie tak jak na smartfonie, całość działa bardzo szybko, są aktualizacje związane z ruchem drogowym, drogi, które zostały niedawno wybudowane, jest większa szansa, że się tutaj pojawią niż w rozwiązaniach producentów, jest wyszukiwanie adresów czy punktów zainteresowań, tak jakbyśmy to robili na telefonie, świetna sprawa, tym bardziej, że obsługa tego i synchronizacja z internetem wszystkich usług Google jest za darmo przez 4 lata. Gorzej wypada niestety reszta, ponieważ dokonane zostały uproszczenia. Kiedyś klikając na te kafelki, inne się minimalizowały, na przykład informacje z systemu audio były cały czas dostępne. Teraz ich nie ma. Nie ma również bardzo wygodnego panelu z lewej strony dotychczas z przełącznikami takimi zero-jedynkowymi zazwyczaj do najważniejszych funkcji. Teraz, żeby coś zmienić związanego z działaniem samochodu, trzeba się więcej naklikać i wejść głębiej do menu, więc to mi się ogólnie nie podoba, więc wciąż tutaj są odpowiednie zalety tej zmiany dokonanej przez Volvo, ale chciałbym, aby powróciło ono do udanych rozwiązań, które były kiedyś. Mam tu też na myśli chociażby panel klimatyzacji, który poprzednio też był co prawda w formie menu, ale na przykład cały czas tutaj po bokach były wskazania temperatury, po naciśnięciu ich można było sobie łatwo ją zmienić dla obu stref. Teraz trzeba wchodzić głębiej, więc nie jestem fanem tego typu zmian. Przy czym zdaję sobie sprawę, jaka idea przyświecała ludziom z Volvo. OK Google,
Ustaw temperaturę po stronie pasażera na 23 stopnie. W porządku, ustawiam temperaturę po stronie pasażera z przodu na 23 stopnie. Myśleli, że właśnie w ten sposób ludzie będą chociażby obsługiwać klimatyzację. OK Google, zwiększ siłę nawiewu. OK, zwiększam prędkość obrotów wentylatora o 1. No i właśnie ten asystent działa naprawdę OK w takich zastosowaniach, dobrze interpretuje mowę, ale już na przykład OK Google, wyłącz ładowarkę bezprzewodową. Niestety nie rozumiem. No właśnie, takich komunikatów, które kiedyś były w tym lewym menu, o którym wspominałem, już nie ma, więc wciąż niestety asystent Google nie jest dla mnie zastępstwem dla uproszczeń, które zostały wprowadzone. Pilot obsługujący system dostępu bezkluczykowego ma standardową dla Volvo bryłę, co oznacza, że nie jest ani zbyt duży, ani zbyt ciężki, a za to prezentuje się naprawdę moim zdaniem elegancko i też świetnie został wykonany, ponieważ na froncie z tyłu mamy skórę, dobrze komponują się z nią srebrne dodatki. Klasyczna bryła sedana w S60 powoduje, że maska nie jest w nim opadająca, tylko bardziej poziomo poprowadzona i dobrze widoczna zza kierownicy. Jest ona też długa, co prawda, ale i tak wyczucie przodu nie jest tutaj specjalnie trudne, o ile nie usiądzie się zbyt nisko, ponieważ testowany model pozwala naprawdę zająć niską pozycję za kierownicą. Widoczność na boki jest dobra. Z tyłu mamy kolejną konsekwencję bycia klasycznym sedanem przez S60, to znaczy tylna szyba jest wysoko poprowadzona i za nią znajduje się jeszcze bagażnik zupełnie niewidoczny. Kamera cofania jest tutaj zatem bardzo przydatna. Widok 360 stopni z 4 kamer jeszcze ułatwia sytuację. Te kamery nie były odświeżane od premiery samochodu i tak jak kilka lat temu robiły duże wrażenie i teraz wciąż bronią się ostrością czy szczegółowością przedniej czy tylnej kamery, gdy się włączy pojedynczy widok. Tak na przykład widok z lotu ptaka jest już kiepski, ponieważ tutaj ekspozycja się rozjeżdża na różnych kamerach. Też rozjeżdżają się obiekty po bokach, które u konkurencji są lepiej kontrolowane, jeśli chodzi o perspektywę. Nie ma też żadnych widoków 3D, tego typu spraw. Nie podoba mi się też to, że nie można ustawić, aby na przykład na połówce był widok z kamery tylnej, a na górze widok z kamery 360 stopni. Może być albo to, albo to. Mały opór stawiany przez kierownicę S60 obecny jest też przy niższych prędkościach i powoduje on, że samochód podczas manewrowania zachowuje się żwawo i chociaż nie jest to poziom aut typowo miejskich i trochę rozmiary nadwozia się tu czuje, to ogólnie sprawiają one wrażenie mniejszych niż są w rzeczywistości, co mi się spodobało. Nie spodobał mi się za to duży promień skrętu. W kabinie testowanego modelu po zmroku dostrzec można sporo dekoracyjnych źródeł światła, ale tylko gdy się patrzy gołym okiem, ponieważ są one takie dyskretne, rozproszone, nie ma żadnych ostrych, np. LEDowych pasków, więc kamera kiepsko je rejestruje. Najbardziej wyrazisty element to bardzo gustownie podświetlona dźwignia zmiany biegów. Poza tym na przykład mamy podświetlone klamki, czy też przestrzeni na nogi. Ten kolor, który znajduje się na podświetleniu, jest niezmienny i jest biały, lekko wpadający w żółty. Instrumenty pokładowe są już w 100% białe. Tworzy to tutaj mocno neutralny nastrój, który w sumie do Volvo pasuje, jakieś neonowe kolory, obecne chociażby w Mercedesach, które można sobie tam ustawić, tutaj by nie pasowały. A tak po zmroku podróżuje się tutaj przyjemnie. Jak na współczesne Volvo przystało, z przodu S60 mamy światła z charakterystycznym kształtem sekcji do jazdy dziennej, zintegrowanych z kierunkowskazami w kształcie litery T, które podobno inspirowane były Mjolnirem, czyli młotem Tora z mitologii nordyckiej. Kierunki z boku, tak jak wszystko z przodu, są LEDowe i znajdują się w lusterkach. Z tyłu też wszędzie siedzą diody, mamy tutaj wyrazisty wzór świateł pozycyjnych i ogólnie słabych punktów w wyglądzie oświetlenia testowanego modelu nie widzę, ponieważ jest ono eleganckie i przez to pasuje do bryły nadwozia i pomimo upływu już kilku lat wciąż prezentuje się moim zdaniem nowocześnie i bardzo ładnie. Adaptacyjne światła LED w S60 nie są najnowszym rozwiązaniem z Volvo, tylko starszym, opartym o dwie boczne strefy, które są skrętne i niezależnie wygaszane i tak dopasowują miejsce świecenia, aby nie oślepiać innych kierowców, a zarazem maksymalizować doświetlanie poboczy. Działa to dobrze pod kątem precyzji i widać, jak światła dostosowują położenie na bieżąco, przy czym konieczność zero-jedynkowego wygaszania całej bocznej strefy czasami utrudnia systemowi działanie. W kwestii szybkości tworzenia świetlnego tunelu to zazwyczaj wszystko było
było ok, jedynie rzadko na długich, prostych, osobiście szybciej trochę bym wygaszał środek, tak jak robią to już wspominane nowsze LEDy obecne np. w elektrycznym C40. Wciąż jednak wątpię, aby z tak daleka kierowca mógł być realnie oślepiany, a nie tylko podrażniony samym faktem, że ktoś jedzie na drogowych, a gdy doda się do tego bardzo dobrą moc świecenia, to dostaje się wciąż dające radę rozwiązanie ułatwiające jazdę po zmroku. Z tyłu, gdy ustawiam przedni fotel pod siebie i siadam za sobą, to na nogi mam taki okazały zapas wolnej przestrzeni. Testowany egzemplarz wyposażony został w okno dachowe, ale wątpię, aby wpływało ono na ilość miejsca nad głową, ponieważ jego osprzęt zdaje się kończyć tutaj. Tutaj już linia dachu się podwyższa. W naturalnym ułożeniu moja głowa ląduje tutaj. Gdy się konkretnie wyprostuję, to stykam się włosami z podsufitką, ale przy bardziej naturalnym ułożeniu ciała już tego kontaktu nie ma. Tunel środkowy jest w testowanym modelu wysoki. Pasażerowie z tyłu mają do dyspozycji podgrzewanie krańcowych siedzisk, a także 2 porty USB w standardzie C. Też 2 USB-C mamy z przodu w schowku. Szkoda, że przy 4 portach na pokładzie, chociaż 1 czy 2 nie jest we wciąż popularnym standardzie A. Ostało się za to gniazdo 12V. Z tyłu obecny jest rozkładany podłokietnik z uchwytami na kubki. Bagażnik Volvo S60 ma 427 litrów pojemności, niski próg załadunkowy, otwór niezbyt duży, ale taki standardowy jak na sedana. Jeśli chodzi o regularność kształtów, to najgorzej jest na podłodze, ponieważ ona trochę się unosi. Z lewej strony żadnych praktycznych dodatków nie ma, z prawej jest kieszeń, a także gniazdo 12V. Mamy także po obu stronach haczyki na górnej ściance oraz tego typu uchwyty, które można sobie wysunąć. Pod podłogą jest miejsce na dojazdowe koło zapasowe, w testówce mamy zestaw naprawczy. Po złożeniu oparć w drugim rzędzie na podłodze poza pierwotnym podwyższeniem nie pojawia się dodatkowy uskok. Podsumowując, Volvo S60 to niszowy model, co widać chociażby po tym, jak rzadko widzi się go na ulicach. Według mnie jest to jednak najlepsze Volvo dla osób, które po prostu lubią prowadzić samochód, ponieważ może nie oferuje aż takiego poziomu prestiżu jak flagowe modele, ale wszystkie najważniejsze technologie i odczuwalna jakość są tutaj na wystarczająco podobnym albo takim samym poziomie, za to dostaje się w S60 ze względu na wymiary, długość i wysokość nadwozia lepsze właściwości jezdne. Dlatego też model ten jest dla mnie równie udany, co niedoceniany w dzisiejszych zdominowanych przez SUV-y czasach. I to wszystko, co przygotowałem o S60. Dziękuję za uwagę i mam nadzieję, że jej test się podobał. Jeśli tak było, zachęcam do dania temu filmowi łapki w górę. Będzie mi z tego powodu bardzo miło. Zainteresowanym przypominam o Carlis Polska i ich ofercie, a jeśli ktoś nie ma, to zapraszam również do subskrypcji kanału, ponieważ kolejne materiały na Wahacz TV pojawią się wkrótce. Na razie!